pewien człowiek zjadł 81 sztuk tego owocu. Osoby, które uczulone są na lateks, również często uczulone są na ten owoc, a olej z tego owocu znany jest człowiekowi jako najbardziej śliska substancja, jaką dotąd poznał. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, tym owocem jest banan. W tym odcinku Smaków Brazylii chciałabym Wam pokazać, jak rosną w Brazylii banany, jakie wyróżniamy ich rodzaje, a także chciałabym porozmawiać chwilkę o ich właściwościach prozdrowotnych, szczególnie jeśli się odchudzamy. A tak właściwie jeszcze jedna sprawa. Banan nie jest owocem, a jagodą, a nie rośnie na drzewie, tylko na ziele, jednym z największych ziół na świecie. Zobaczcie sami, tuż za mną rosną bananowce. Bananowca przywędrował z Gwinei, z Afryki. Tutaj znany jest także plemionom indyjskim zamieszkującym rejony Ameryki Południowej, Indianom Tupi, jako pakowa, czyli rolujący owoc. Nawet nazwa systematyczna banana, Musa sapientum, jest ciekawa. Jest to owoc mędrców. Także jeśli ktoś zapyta się Was, co jesz dzisiaj na śniadanie, możecie odpowiedzieć, może jakiś gwinejski owoc mędrców. Czemu nie? A tak prezentuje się kwiatostan bananów. Potocznie tutaj ta część zwana jest ręką i każda ręka ma banany potocznie zwane palcami. W każdej kiści znajdziecie od 10 do 20 palców, chociaż tutaj wydaje mi się, że jest ich całkiem więcej. Banan wyrasta z tego fuksjowego kwiatu. Ten niestety jest przesuszony, ale jego kolor to ciemna fukcja i prezentuje się naprawdę pięknie. Co ciekawe, owoce bananowca dostępne są przez cały rok. Także jeśli chcecie mieć przez cały rok banany u siebie, warto zasadzić sobie takie ziółko. A teraz spróbujemy zerwać sobie jeden palec dzikiego banana. Strasznie ciężko chodzi, ale mamy go. Widzicie, po zerwaniu z tego niedojrzałego banana sączy się mleczko, także możemy podejrzewać, że nie jest on jeszcze do końca dojrzały. Jednak w środku nie wygląda tak źle. Nieco się klei w dotyku, to mleczko jest właśnie takie typowe klejące dla niedojrzałych owoców. Tak wygląda świeżo zerwany, nieco niedojrzały banan brazylijski. Banan, choć wydaje nam się nieco suchy, zawiera 75% wody. Pozostałą część, około 20%, zawierają cukry. Jest to skrobia, która podczas dojrzewania banana przemienia się w sacharozę, dlatego dojrzalsze banany są o wiele słodsze niż takie zielone. Banany zawierają także mniejsze ilości białka, tłuszczu, a także witamin oraz minerałów.
Z racji tego, że jestem dietetykiem, często słyszę tego typu stwierdzenia, że banany tłuczą, banany nie są dobre, kiedy się odchudzamy, są wysokokaloryczne. I jest to poniekąd prawda, ponieważ taki jeden średni banan ma około 100 kilokalorii, czyli jeśli chodzi o owoce, jest to całkiem sporo. Jednak nie możemy zapominać o tym, że on w odchudzaniu może nam także pomóc. A dlaczego? Przede wszystkim jest to skarbnica cennych minerałów. Banany zawierają bardzo dużo potasu, magnezu oraz żelaza. Co więcej, zawierają także witaminy A, C, a także te bardziej istotne przy odchudzaniu, czyli witaminy z grupy B, w tym pirydoksynę, która będzie działała regulująco na nasz poziom cukru we krwi i także pomagała, wspierała przemiany węglowodanów w naszym organizmie. I żeby było jasne, nie zachęcam Was do stosowania japońskiej diety Morning Banana, jednak naprawdę warto na nie spojrzeć dosyć obiektywnym okiem. A dlaczego banan może pomóc nam w redukcji? Po pierwsze, banany zawierają całkiem dużą ilość błonnika, około 3 grama na jednego banana. Błonnik daje nam poczucie sytości, sprawia, że rzadziej sięgamy po produkty, a przez to, że banan jest słodki, może nawet zgasić naszą ochotę na słodkie produkty, na słodycze. Więc nawet przy redukcji tego typu produkt jak banan jest naprawdę dobrym pomysłem, bo może nawet zadziałać tak, że nie będzie nam się chciało jeść i to uczucie sytości będzie naprawdę silne. Co więcej, zielone banany, tu już bardziej, mają sporą zawartość skrobi opornej, która jest węglowodanem, który nie trawi się w jelicie cienkim, przechodzi do jelita grubego i tam stanowi pożywkę dla naszych dobrych bakterii, co pewnie już obiło się o Wasze uszy, że dobre bakterie wspierają naszą odporność, a nawet mogą pomóc w leczeniu depresji. I jedna rzecz, jaką moglibyście zapamiętać z tego materiału, dietetyczna, to to, że banan może pomóc nam się uśmiechnąć. I nie tylko chodzi tutaj o sam kształt banana. Chodzi też o to, że w bananie jest zawarty tryptofan, który jest aminokwasem egzogentnym, który jest prekursorem hormonu szczęścia, tak zwanej serotoniny. Dlatego też jedząc banany naprawdę możemy sobie poprawić nasz humor i uśmiechać się częściej. A teraz chciałabym pokazać Wam, jakie możecie dostać tutaj banany w brazylijskim markecie. I czy są tutaj banany Chiquita? Właściwie tak. I są to te banany, które są nazywane tutaj bananami Nanika i one są najczęściej eksportowane do nas, do Europy. Jednak banany Chiquita są eksportowane, jak sprawdzam, z Ekwadoru. Także nie Brazylia, natomiast ten sam rodzaj. Z takich ciekawszych bananów na przykład znajdziemy tutaj banany Datecha, czyli ziemia, banany ziemiste, które są używane najczęściej do gotowania, do różnego rodzaju potraw, właśnie do smażenia. Do zwykłego jedzenia mamy tutaj dosyć spory wybór. Mamy bardzo malutkie, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, że kiść bananów to ręka, a jeden banan to palec. Tutaj naprawdę się to zgadza wymiarowo. Są malutkie banany zwane ouro, czyli banany złote. I następnie mamy banany srebrne, które są nieco większe i nazywane są tutaj bananami brata. Oraz ostatnie, moje ulubione, nie wiem czy słyszeliście, ale są banany, które mają posmak jabłka i bym powiedziała, że także zapach po otworzeniu czuć tak naprawdę wyraźnie jabłko. Zresztą nazywane są tutaj bananami masa, która to nazwa oznacza banan jabłko. Teraz chciałabym Wam pokazać te dwa, wydaje mi się, najciekawsze gatunki bananów, których może jeszcze nie poznaliście, a naprawdę są warte poznania i ciekawe w smaku. Na pierwszy rzut idzie mój ulubiony banan masa. Jest dosyć malutki, porównałabym go do tego złotego banana i tak go otwieramy. Nie będę odcinać końcówki, bo nie odcinam. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie.
No, natomiast jak widzicie, wszystko tutaj wygląda normalnie. Ta skórka, bym powiedziała, jest bardzo sztywna, a w smaku faktycznie czuć jabłko. I powiem Wam więcej. Ten banan, on jest taki ściągający. Ma się wrażenie, że ta struktura, możliwe, że otoczka tego banana ma takie ściągające właśnie uczucie mięsne. Ja na przykład nie za bardzo przepadam za tym uczuciem i dlatego nie sięgam za bardzo po tego banana, jednak jest on niezwykle ciekawy i koniecznie musicie spróbować, bo ten zapach, ten aromat naprawdę mocno przypomina jabłko. I teraz spróbujemy sobie złotego banana, który jest nieco większy niż palec, a przynajmniej mój. I też sobie go tutaj otwieramy. I jak widzicie, on nie jest już taki suchy. Jest nieco, on też jest bardziej dojrzały oczywiście, ale on jest taki delikatniejszy i taki bardziej, powiedziałam, mleczny w smaku. I on jest naprawdę przepyszny. Mam wrażenie, że on ma więcej wody niż zwykły banan masa. I ta zawartość prawdopodobnie sacharozy też jest tutaj wyższa, także jest naprawdę przepyszny i jest świetną opcją, jeśli na przykład chce się wziąć więcej bananów i chce się zrobić takie małe porcylki z tych bananów, bo na przykład nie lubi się jeść takiego całego wielkiego banana. Także super, polecam Wam bardzo. O, tutaj mamy kogoś zaciekawionego tematem bananów, zobaczcie, gdzie sobie. No nic, kręcimy dalej. A teraz słuchajcie, najsłodsza część tego wideo, czyli słodkości na bazie bananów, które udało mi się znaleźć w typowym brazylijskim supermarkecie. Weźmiemy pod lupę, skosztujemy jak smakują i zobaczymy, czy warte są uwagi, czy nie. Już niektórym osobom dałam takie spróbować, niektórym Polakom, powiem Wam szczerze, że reakcje były naprawdę przeróżne. Coś w stylu albo to kochasz, albo nienawidzisz. Ale teraz także weźmiemy pod lupę tę dietetyczną stronę tego typu produktów i zobaczymy, czy faktycznie są warte uwagi. I tak na przykład weźmiemy sobie pod lupę tutaj bananadę tak zwaną i jest to nic innego jak skondensowany banan z dodatkiem konserwantu, czyli bez żadnego dodatku cukru, o czym tutaj też możemy zobaczyć na opakowaniu informacje, bez innych dodatków. Także jest to, powiedzmy, czysty banan zamknięty w opakowaniu. Wygląda to w środku, powiem Wam tak, nie jest zbyt apetycznie, bo wygląda to w ten sposób. I no tak szczerze mówiąc, takie 5 na 10, jeśli chodzi o apetyczność, ale spróbujemy, czy jest to dobre. Nie jadłam tego wcześniej, także zobaczymy, jaka będzie reakcja. Ciekawe. Powiem Wam tak, troszeczkę to smakuje jak taki placek bananowy, który sobie podsmażycie. Takie mam wrażenie, jakby to było wcześniej podsmażone. Natomiast jest faktycznie wyczuwalna ta słodycz banana i jest niesamowicie gumiaste. Przykleja się do zębów, ale smak jest taki bardzo delikatny i faktycznie wierzę, że nie ma tutaj żadnego dodatku cukrów. Jest to praktycznie smak banana. Tutaj mamy też ciekawą rzecz, ponieważ mamy coś podobnego jak bananada, natomiast tutaj producent nam mówi, że jest to 0, czyli powiedzmy o obniżonej kaloryczności. I tak wygląda to z tego na to, że taki jeden banan ma 60 kilokalorii, a taki ma o połowę mniej przy bardzo zbliżonej gramaturze. Także to 0 jest takie trochę naciągane, ale no powiedzmy jakaś tam opcja dla osób, które się odchudzają. Tutaj mamy troszkę inną folię i powiem tak, no nieco bardziej to apetycznie wygląda. Fajnie zapakowane w ogóle. I zobaczymy jak smaku. Nie wyczuwam większej różnicy, powiem Wam szczerze.
szczerze. Mam wrażenie, że się mniej lepi, ale może też dlatego, że jest po prostu cieńszy, więc ta powierzchnia styku jest mniejsza. Więc tak szczerze nie widzę dużej różnicy. Brałabym w ciemno obydwa, chociaż ten wygląda mi, no bardziej mi się podoba tak wizualnie, muszę szczerze przyznać. Natomiast też ciekawe. Później z drugiej strony możecie także spotkać też taką ciekawostkę, jak banan z dodatkiem cukru i cynamonu. Także w ogóle ciekawe połączenie smaku. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście łączyć banana z cynamonem, ale jest to dosyć ciekawe połączenie. Tak to wygląda. No, też przyznam, nieco mniej apetycznie wygląda niż smakuje. I taka zupełnie inna jest ta struktura. Nieco się lepi, ale jest taka piaskowata na powierzchni. Także wyczuwa się to bardzo i na początku przy pierwszym gryzie jest taka lekko krusząca się. Powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie czuję praktycznie dodatku tego cynamonu. Muszę jeszcze jeden kawałek spróbować. Czuć może trochę na początku, ale później ten banan jest na tyle mocny, że to jest bardzo delikatny posmak. Ale dobre, powiem Wam. Koniecznie spróbujcie kiedyś wyczaić coś takiego. Nie wiem, czy w Polsce są tego typu rzeczy, nigdy nie widziałam. Ale naprawdę smak jest bardzo ciekawy. I teraz rzucimy sobie ostatni rzut oka na bananę pasę, czyli po prostu wysuszonego banana, który tutaj widzicie jest produktem bez dodatku glutenu, naturalnym, wegańskim, bez dodatku cukrów, także bardzo naturalny produkt, świetny dla wszystkich osób, które są miłośnikami zdrowego odżywiania, są weganami. Bardzo fajny produkt i tutaj zobaczcie, to jest po prostu wysuszony banan zapakowany. No, nie wygląda to zbyt apetycznie znowu, bo jest takie brązowe, no nie przypomina tutaj dobrych rzeczy, ale jest no bardzo ciekawym pomysłem. Nie widziałam nigdy czegoś takiego w Polsce, a naprawdę bardzo przydatne, prawda? Jak na przykład gdzieś jedziemy, chcemy zjeść banana, boimy się, że na przykład nam się zepsuje w samochodzie, no to takie coś to jest rozwiązanie naprawdę tego typu problemów. No i spróbujemy sobie. Są mocno wysuszone, dlatego one są twarde, one nie są takie zmiękczone. Bardzo delikatny smak i może przez to, że one nie są tak przerobione jak te poprzednie, ten smak jest o wiele bardziej delikatny i on się też tak nie klei mocno. I naprawdę podejrzewam, że też to zależy od rodzaju banana, jaki jest używany, ale jest mniej słodki i taki bardziej delikatny i ta struktura też jest taka bardziej zbita. Także niezwykle ciekawy produkt. No wygląda świetnie, sami przyznacie. Czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o tego typu produktach, słodkościach. Są bardzo praktyczne i powiem Wam tak, no, z dietetycznego punktu widzenia są świetną alternatywą właśnie, żeby spożyć sobie banany w podróży na przykład, kiedy nie możemy kupić sobie świeżych bananów z różnego rodzaju przyczyn. To jest świetna alternatywa. Są to produkty bardziej lub mniej zdrowe i bardziej lub mniej kaloryczne, ale każdy może wybrać coś dla siebie. Także dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. No mi naprawdę bardzo smakowało, także ja jestem od tych osób, które bardzo lubią ten produkt. A teraz chciałabym się Was zapytać, w jakim miejscu rozcinacie końcówkę banana? Ostatnio zrobiłam sondę na moim Instagramie, w którym zapytałam się, którą z tych części Polacy, ale i Brazylijczycy obcinają najczęściej. I w Brazylii obcinana jest zazwyczaj także końcówka, ta, która jest tam znana, chociaż powiem Wam tak, no, są osoby, które obcinają w ogóle dwie strony, to też mnie naprawdę dziwi, ale zazwyczaj powiedzmy obcinana jest ta dolna część, czyli pozostałość po kwiatostanie, tak? Czyli generalnie Brazylijczycy banana jadzą w ten sposób, że zaczynają go od tej strony, gdzie jest ta dłuższa końcówka
I tak, i bardzo ciekawe były opinie, ponieważ większość Polaków twierdziła, że przyczyną, z jakiej nie jedzą tej końcówki, to jest na przykład trucizna, która jest jadem żmii, jadem jakiegoś pająka, czy też obecnością w niej pasożytów lambili. Natomiast niektóre osoby też stwierdzały, że jest ona zbyt gorzka i nieapetycznie wygląda. Natomiast Brazylijczycy właściwie jednogłośnie powiedzieli mi, że albo ją po prostu jedzą, albo jej nie jedzą, ale nie wiedzą dlaczego, albo jest to zupełnie z przyczyn estetycznych, ponieważ jakoś tak głupio wygląda, no wiecie, to jest takie brązowe, takie niefajne, także no nie wygląda to dobrze, tak? Natomiast jeśli chodzi o zdrowotność takiego produktu, takiego owoca, właściwie jagody, nie ma się czego bać. Ta końcówka jest po prostu końcem kwiatostanu i nie zagraża nam tutaj nic. Banany powinno się myć wodą, żeby pozbyć się ewentualnych pasożytów, które mogą na nim bytować, jak na jakimkolwiek innym owocu. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jeden z moich obserwatorów na Instagramie stwierdził bardzo fajną rzecz. Po prostu jak nie wiemy, jak jeść te banany, no to zaobserwujmy, jak to robią małpy, prawda? Jednak jak pooglądałam sobie obrazki w internecie, można się nieco zdziwić i można zobaczyć, że z jakiegoś powodu małpy właśnie zaczynają od tej brązowej końcówki. Także tak naprawdę co organizm, co osoba, to inny sposób jedzenia bananów i koniecznie podzielcie się w komentarzu swoimi przemyśleniami i tym, jak po prostu jecie banany. Jestem naprawdę ciekawa i zapraszam do dyskusji. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie dziękuję moim obserwatorom na Instagramie, którzy czynnie uczestniczyli w sądach, które przeprowadzam na temat bananów, które bardzo mi pomogły w tworzeniu tego odcinka, także serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was do obserwowania mojego Instagrama, do aktywnego uczestniczenia i obserwowania na nim treści o tropikalnych owocach oraz dietetyce. Zainteresowane osoby oczywiście zapraszam do siebie na konsultacje dietetyczne i współpracę indywidualną. Widzimy się w kolejnym odcinku Smaków Brazylii. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z tymi tropikalnymi nowościami. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i do zobaczenia wkrótce. Ciao, ciao. Ciekawe, czy kaczki jedzą banany, nie? Frutos, hein? Tem medo de banana. No, nieśmiałe są po prostu, ale na pewno je uwielbiają. O, idzie! Idzie po banana! No nie chcą jeść tych bananów, no nie będę Was oszukiwać. Chyba kaczki nie jedzą bananów. No i to jeszcze nie jest banan Chiquita, także w ogóle.